Dzisiaj przymiarki stolika. Siedzę na siedzonku. Tak jest. Ściana na razie jeszcze jest prowizorycznie. Jeszcze gąbka nie jest przycięta, ale siedzonko elegancko tutaj zrobione. Z klapką, to jeszcze będzie taki schowek na jakieś puchy, słoiki. Albo No, nie zobaczymy, wiem. A co zobaczymy tam. na co w sumie. Można jakieś buty, nie wiem. Tak jest, bo tam pod spodem jest. No pod spodem jest. Webasto. Nie wiem, tutaj jest Webasto, Webasto, ale a tu kawałek jest Webasto Pundman jest. też, tak. Więc jak widać, temperatura nie rozpieszcza. Tak, zimno się znowu zrobiło. Tak jest. No dobra, to próbujemy teraz mierzyć stolik. Zakładaliśmy 35 cm. Tak, a nie 40? 35, Nie, ale 40 chyba. 35. I to jest 35. To jest dokładnie 35? Tak. Ten stoliczek będzie na takiej szynie, że jakby on tutaj będzie wycięty. No tak, żeby ten słupek nie przeszkadzał. No właśnie, żeby nie przeszkadzał słupek, więc będzie sobie jakby tak wyjeżdżał ten stoliczek, albo będzie się chował, jak będziemy jechać. Dobra, to mierzymy. Tłączenie było. No. Zanim uszyjemy poduchę do siedzenia, musimy zrobić najpierw oparcie, żebym wiedziała, jakie szerokie siedzisko będzie, bo oparcie wchodzi jakby za poduchę. No, z oparciem wielkiej filozofii nie ma. Jest gąbka wzmocniona sklejką od spodu, frizelina, no i taki materiał, który nam został z tapicerowania foteli samochodowych. Jednak klej Tapicer Strong jest o wiele lepszy niż taki zwykły. To jest po prostu dziadostwo według mnie, bo tu w ogóle nie ma porównania. Niby to samo, opinie były dobre, ale nie polecam. To jest zupełnie inny komfort użytkowania, że tak powiem. Takie oparcie. No, będzie przykręcone albo przyklejane do ściany, jeszcze nie wiem, jak to będzie montowane. No. A ja w tym czasie światło O, do jeszcze nie sufitu to Tak, przykręciłeś. do sufitu i do tej też. Właśnie, była taka półeczka na wyprzedaży w Ikei. Popsuta oczywiście, bo tam coś jest nie tak z tą półką. No, ale jest dobrze Ale jest w zrobione. porządku. No i tak, listwa jeszcze. Światło mam jeszcze, dokończyłem ten Siką? tak. No i No i ten prysznic? tak. Aha, rzeczywiście. Trzeba trochę podczyścić. No i stopień, nie? Nie wiem, czy pokazywałaś. Prace idą pełną parą, powiedzmy. No ja montuję stolik, kolejna rzecz, 5 minut będzie gotowe. Cóż za filozofia. Więc tak, kupiliśmy szynę, nie wiem jak ona się nazywa, ona jest z Rejmo, ale to jest Kliber, jakoś tak się nazywa firma, nie przypomnę sobie teraz. Nie ma do tego instrukcji w internecie, w końcu gdzieś znalazłem na jakimś forum te piątki po angielsku, jak ludzie sobie z tym radzą. No więc tak, my sobie A poradziliśmy. i tak było chyba inaczej. No nie, no mniej więcej było tak. Natomiast no my sobie poradziliśmy z tym tak, że no przez to, że tutaj musi nam stolik wchodzić do tą stronę, prawda? Więc jest wycięty. Natomiast no to jakby jest logiczne, na tym się opiera ten, tu się blokuje. Natomiast jeszcze jest taki element, który jest Jakaś taka blokadka. blokadą, żeby nie jeździł w tej i z powrotem. Przez to, że u nas jest tutaj bardzo wąsko, no nie miało to sensu dawać tutaj tej blokady, więc to też chodzi o to, żeby Czyli to... po środku jakby. Tak, najpierw nie mogą dojść, czy to się montuje do stolika, czy to się montuje do ściany, no ale się montuje do ściany. To jest element, który oczywiście, to jest ta blokada do jeżdżenia w bok, przesuwania się.
Natomiast ona jest u nas zamontowana do góry nogami, bo w żaden sposób nie chciało być tak, jak jest to wyprofilowane, żeby to działało. Więc u nas to będzie na tej zasadzie, że jeżeli będzie potrzeba jednak, że on będzie gdzieś tam jeździł, ten stolik w czasie jazdy, to go po prostu przepniemy i go założymy po prostu na to. Pewnie trochę to będzie upierdliwe, ale zobaczymy. Myślę, że mniej upierdliwe niż obracanie fotela na obrotnicy od kierowcy. Tak, kierowcy jest masakra. Założenie jest takie, że jedna osoba siedzi tu, druga osoba siedzi na fotelu pasażera. Tu będzie noga. Nogę żeśmy wykombinowali za 20 zł z... Ikei. To nie jest lokowanie produktu. Ale nie kosztuje 400. No właśnie, bo tyle Albo nogi coś koło kamperowe tego. kosztują więcej niż mniej jak wszystko. Też zobaczymy, czy będzie działać. Powinna działać, jest regulowana, można ją zablokować w każdym miejscu. Więc... To oficjalnie rozpoczynamy proces rejestracji. Dzisiaj jedziemy ważyć auto. Zobaczymy, ile nam wyszło. Do tej pory jeszcze oczywiście parę elementów dojdzie, ale to już nie będzie jakaś taka znacząca waga. A to, co będzie znacząco, to trzeba dodać. Tak jest. Typu lodówka. Lodówka, tak. Pierwsze mycie kampera. Zobaczymy, ile wyjdzie nas. Trzeba zwiano wziąć na inkognito, żeby umyć. No, 40 zł gdzie osobówkę za 20 się umyje, spokojnie. No wiadomo, 2 razy większy. Kawałek jest, tak. Dzisiaj przyszedł czas na szycie poduchy. Chciałabym uszyć ją w najprostszy możliwy sposób z jednego kawałka materiału. Na gąbkę wcześniej przykleiłam flizelinę, żeby było to wszystko sztywniejsze, żeby się lepiej układało i wsuwało do pokrowca. Pokrowiec, jak mówiłam, będzie z jednego kawałka materiału zapinany na suwak. U nas poduszka będzie miała 73 cm szerokości, 36 głębokości i wysokości 8. Potrzebujemy taki kawałek materiału i już mówię, o co chodzi. Generalnie poduszka będzie owinięta właśnie tym materiałem w ten sposób. Tutaj będzie suwak. Na tą długość, która owija gąbkę, potrzebujemy dodać 2 głębokości całej gąbki, 2 wysokości. Trzeba dodać jeszcze 2 cm na zakładki, no i odjąć centymetr na suwak. U mnie ta taśma suwakowa ma jakieś 3 cm, więc jak się odejmie po 1 cm, to zostanie akurat centymetr suwaka. Drugi wymiar materiału to jest szerokość całej gąbki plus wysokość, właściwie plus po pół wysokości z każdej strony, ale tak dla ułatwienia to jest 1 wysokość plus 2 cm na zakładkę. U mnie to jest prawie kwadrat, 89 na 83 cm cały kawałek materiału. Zacznę sobie od przymocowania taśmy suwakowej prawej strony do prawej w samym brzegu. Teraz przyszyję suwak do materiału w odległości 1 cm od brzegu. Dobrze, to jak już to mamy, musimy teraz zagiąć ten suwak, właściwie materiał zagiąć i przeszyć tutaj przy samym suwaku drugi raz materiał, tylko że z prawej strony. No i wygląda to tak. Trochę się marszczy u mnie, bo jest sztywny materiał, ale myślę, że z gąbką się rozejdzie. Teraz całą operację trzeba zrobić po drugiej stronie.
Mam już suwak z obu stron i normalnie należałoby teraz zszyć boki, ale zastanawiam się, skoro ten materiał jest taki sztywny, czy sobie najpierw nie naszyć rzepów, bo żeby poduszka nie spadła w czasie jazdy, przy jakichś zakrętach, hamowaniu i tak dalej, no musi być przyczepiona do siedziska i chyba to zrobię teraz jednak, bo potem jak będzie cała zszyta, będzie bardzo trudno mi w środku naszyć rzepy. No dobrze, rzepy są, suwadło jest z powrotem na taśmie, trzeba teraz pokrowiec przełożyć na lewą stronę i zszyć boki. Boki będę zszywać też na odległość 1 cm. To teraz łapiemy sobie taki róg i składamy go tak jakby w drugą stronę. Trzeba rozprostować szef, żeby to równo wyszło. I teraz, materac ma 8 cm grubości, więc muszę wziąć połowę tej wartości, odmierzyć sobie, czyli 4 cm i wyznaczyć sobie linię poziomą. I to jest nasza grubość materaca, czyli 8 cm. No to mniej więcej chodziło. Szpilkę możemy wyjąć. Można teraz uciąć taki róg, tak, żeby z centymetr, 1,5 zostało. I gotowe w sumie. Każdy z tych rogów musimy tak samo zrobić. Teraz tutaj, gdzie to jeszcze nie zszyłam, ale tu gdzie będzie suwak, to suwak oczywiście trzeba zabezpieczyć jakimś zygzakiem najlepiej. Zszyję pozostałe rogi raz. Bardzo dobrze. Koniec jest taki. Teraz trzeba upchnąć w to gąbkę. Mówię upchnąć, bo pokrowiec jest trochę odrobinę dosłownie mniejszy niż gąbka. Miałam nadzieję, że dzięki temu lepiej to się wszystko ułoży. No nie najgorzej. Super, ten zamek będzie od ściany, także nie będzie go specjalnie widać. Bardzo ładnie się gąbka ułożyła. No i rzepy będą trzymać siedzisko. Druga część rzepów oczywiście na skrzynce. Będzie przyklejona klejem na gorąco i pewnie gwoździkami. To już z górki. No, instalacja w sumie elektryczna skończona. Jeszcze jakiś tam trigas. No i lodówka, gdzie można już zabudować boki. Wszystko działa, wszystko zrobione. Tu mamy włącznik. Pewnie będziemy jeszcze na awanturze o tym opowiadać. Zawsze chciałem taki mieć. Akumulator hotelowy, akumulator samochodowy. Woda czysta, woda szara. Też jest toaleta, jeśli ktoś ma. My nie mamy. Pompka tutaj
Pundman i przetwornica. No wiadomo, autoterm, bieda, klima. No i że działa, więc działa. Jest światłość. Jest światło w łazience. Tak, No też i materiał też gwiazdka. przylepialiśmy tutaj Tak, do końca. Tu już mamy obklejone Taka wszystko. smutna szmata zwisa. Tak jest. No więc już z górki.